coś. Jest. Chodź tu, jest. 737-400. Tylko napis zobaczyłem i coś co wygląda jak symulator. Czasami potrafimy przeskoczyć własne granice. Słuchajcie, opuszczony symulator British Airways. To jest prawdziwy symulator lotniczy, to jest prawdziwy kokpit prawdziwego symulatoru. Słuchajcie, drżą mi się łapy, drżą mi się głos. No a jeszcze musimy stąd wyjść, uważaj, bo tutaj są ochroniarze, robotnicy, kamery, naprawdę miejsce mega przypałowe, a wyjście nie jest łatwe, więc zaczynamy. Za chwilę wrócimy do tego emocjonującego odcinka, ale teraz pokrótce o partnerze, czyli Gold Saver. Na koniec lokowania mamy dla Was niespodziankę, a mianowicie Gold Saver przygotował dla Was rabat, więc zostańcie z nami minutkę, a my wszystko Wam wytłumaczymy. Gold Saver jest naszym zaufanym partnerem i już współpracujemy z nimi od dawna. Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, choć przez ostatni czas złoto coraz bardziej rośnie. Raczej nie znajdziemy go w trawie. Gold Saver to model kupowania fizycznego złota, ale po kawałeczku, nie wchodząc od razu w duże sumy. Ale jak to działa? W Gold Saver na początku zakładasz konto, a następnie od 50 zł już możesz zainwestować w taką sztabkę. Nie kupujesz jej całej. Możesz na początku zapłacić 50, 100, 200, tyle ile chcesz. W panelu później widzisz, ile gram takiego złota zgromadziłeś. Wchodzisz w zakup, wybierasz kwotę, potwierdzasz płatność i od razu widzisz aktualizację na koncie. Po transakcji dostajesz też fakturę, a w panelu masz podgląd, ile już uzbierałeś. I kiedy uzbierasz już pełną sztabkę, po prostu przechodzisz do realizacji odbioru. Możesz pójść do salonu Golden Mark i tam ją odebrać, ewentualnie możesz ją sobie wysłać do paczkomatu czy do domu, ale jeszcze jest jedna opcja. Niezależnie ile tego złota posiadasz, od razu możesz ją sprzedać. Dlaczego ludzie lubią ten model po kawałku? Bo po pierwsze próg wejścia jest niski i nie musisz od razu wydawać dużo pieniędzy, a po prostu po kawałeczku dozbierać do tej sztabki. Po drugie, masz elastyczność. Kupujesz regularnie lub nieregularnie, po prostu wtedy, kiedy chcesz. I po trzecie, kupowanie w czasie pozwala idealnie rozłożyć momenty zakupu, zamiast starać się idealnie trafić w cenę. Na ekranie teraz widzicie kod QR. Daję Wam chwilę, abyście go mogli zeskanować, a jeśli chcecie, to po prostu wpiszcie Urbex History i wtedy dostaniecie rabat na 100 zł na swoją pierwszą sztabkę. No i pamiętajcie, wszystkie regulaminy i informacje znajdziecie na stronie goldsaver.pl. No i podkreślam, że to jest reklama, płatna współpraca z goldsaver.pl, a nie żadna porada inwestycyjna. Bo inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, a my idziemy dalej na wyprawę. Wchodzimy do, można powiedzieć, hangaru szkoleniowych British Airways. Film będzie kręcony chaotycznie, bo jest adrenalinka. Zobaczcie, mimo zniszczeń, to jest naprawdę w bardzo dobrym stanie dalej. Mogę sobie usiąść. Razem ze stewardessą British Airways. No. Powiem Ci, że nawet gdybyśmy nie znaleźli symulatora, to dalej to miejsce jest kozackie, ale znajdziemy go, bo to jest Musimy go znaleźć, no, paliłem się na niego niemiłosiernie. To jest poziom polikanu. No w ogóle są fotele lotnicze. No właśnie mówię, że siedzę na jednym z nich. No dobra, to weźmy dalej jeszcze. Żebyście wiedzieli, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w centrum szkolenia British Airways, co powiedziałem przed sekundą. Tutaj odbywały się szkolenia załóg. Tutaj były zajęcia teoretyczne w tych pomieszczeniach. Był to niejako biurowiec. Więc najpierw standardowo załogi uczyły się teorii, jak zachować się w sytuacjach krytycznych, jak zachować się podczas ewakuacji, jak podczas zadymienia. I symulator, który szukamy, miał odwzorywywać 1 do 1 sytuacje awaryjne. I tędy chyba powinniśmy iść, bo tu jest korytarz jakiś. Zobaczcie, tu są jakieś maski. Ty, zobacz. Zobacz, bramka bezpieczeństwa. No i co? Przepustki nie masz. Ale najpierw pytanie, czy to jest ten, bo one są dwa, nie? Ty, ale tu jest połączenie korytarzem. Może tu się da z prawej strony przejść. No zaraz zobaczymy. No, zobacz, Yangtze to są nazwy pokoi, to są to co mówiłem, miejsca, do których British lata, nie? Mhm. O, tutaj jakaś sala konferencyjna. Tu nawet tutaj jakoś na górę można chyba wejść jeszcze, nie? Mam nadzieję. I to jakby powinno być na drugim piętrze, gdzieś powinny być schody jakieś. Zobaczcie, seat mapa Boeinga 777.
W ogóle Air New Zealand nie jest British Airways, nie? Ale może być tak, że inni przewoźnicy też korzystali z symulatorów tutaj British Airways. Patrz! BAFT Security Training. Aj, zły strzał. Jeszcze nie to. A tam jest ten duży niebieski hangar. Tam może być symulator. Mówię ci, trzeba walić tam, przebiec jakoś. Tu mamy mapę, zobacz. Mamy mapę. Tylko gdzie my jesteśmy? FSEP, F-block, czyli jesteśmy tu jakby. Symulatory, A-block, B-block. I block data center, musimy się potem odnaleźć. B-block, A-block, symulatory. To jest to i to. Czyli w drugą stronę zupełnie. Czyli musimy tam cały czas prosto walić. Okay. Końcu. Tam. Musimy tam. To jest hala symulatora. No. Patrz. Tak, on był tu. On był tu, tam obserwowali, a tu był przypięty. Ale jest jeszcze druga hala. Chodźcie, jeszcze zobaczymy. Nie, wiesz. Pan poprawił. No ale tutaj też coś było, już tego nie ma. Ale dobra. Co? Krzesło na paleciakach. Chociaż jeden. Teraz się zbliża. Zobacz. My jesteśmy tu? No. To jeszcze tu masz dwa jakieś. No. Masz coś? Jest. Chodź tu, jest. 737-400. Tylko napis zobaczyłem i coś co wygląda jak symulator. Jest. Jezu, jest. To mój ulubiony Benek. Ale się jaram. Masz go? Masz. Trochę jak taki kiosk. Każdy chyba chłopak miał taki epizod, że chciał zostać kapitanem, pilotem. I jednym z tych etapów było wejście na symulator lotniczy. I spełnię dwa marzenia jednocześnie. Nie dość, że wejdę na symulator, to jeszcze na opuszczony. Serio, myślałem, że zostać. Stary. No. Boże święty, czekaj, aż się Chodź się potem. Ale się jaram, ty. Ty, wiesz co ja ci powiem? Tfu, ale ja już mogę do domu wracać. Co prawda nie w takim stanie, jakim go widziałem na filmach sprzed roku czy dwóch, Nie ale... interesuje mnie to, jest to symulator. Chodź. Spójrzcie. Już nie ma foteli, ale wolanty ciągle są. I wiecie, i to był 1:1, jak wyglądał prawdziwy kokpit. Niestety go poniszczyli. Ale wszystko to symulowało, ruchy powietrza, No. podejście do lotnisk i tak dalej. Stary. Ale się jaram. W ogóle tutaj, latając na tym symulatorze, mogłeś sobie wylatywać również godziny, tak zwane. Czyli, no i to był jakby 1:1. Czekaj, prześwietlasz, opowiedz o tym. Ogólnie na takim symulatorze można ćwiczyć sytuacje pozornie niebezpieczne i załogi, po to takie centra są, ponieważ załoga pokładowa czy kokpitowa musi ciągle się szkolić. Na przykład wiecie, normalny rejs praktycznie jest standardowy, latają w kółko, ale często się zdarza tak, że nie wiem, jest bardzo silny wiatr, burza, pioruny, wyłączają mi się silniki, coś się dzieje na pokładzie i oni muszą to ćwiczyć. I oni właśnie ćwiczą to w takich symulatorach. W tym symulatorze można sobie ustalić lot na dowolne lotnisko na świecie, dowolną pogodę, dowolne warunki i on jeszcze ma te podnośniki, więc to wszystko cię buja, tak jakbyś był w kokpicie właśnie w tym przypadku 747 i dzięki temu no, załogi lotnicze są tak doskonale przygotowane do każdego praktycznie rejsu. Ale jaram się tym miejscem strasznie. No nie wiesz, Tylko- tylko za kamerę, by się Micha cieszy, jak ty to opowiadasz, No nie? powiem wam szczerze, że też jestem ciągle zestresowany, bo obok nas
nas ciągle są prace, zresztą widzieliście. No 20 metrów stąd są ludzie. Udało Musimy się. jeszcze stąd przywyjść. Udało się. Nie jest tak jak pół roku temu, jest pobebeszony, ale stary, udało się. Jesteśmy tu. My musimy się powoli zawijać, musimy sobie zdjęcia porobić. Ja chcę zdjęcie mieć tu prawdziwe. Pocieszmy się, nacieszmy się tym w ogóle. Stary, stoisz w opuszczonym symulatorze. No i to jest ostatnia chwila, tak naprawdę za miesiąc już tego nie będzie. To dosłownie ostatnia chwila. Zobaczcie. Tabliczka znamionowa 737-400, nie? I obok już jeden symulator nie istnieje. Ostatnie momenty. Jak to wygląda w ogóle, stary? Story, patroni. Od przodu trzeba porobić i serio musimy zawijać. Słuchajcie, przebranżawiamy się. Jesteśmy teraz na symulatorze, w symulatorze prawdziwego Boeinga 737-400. Te samoloty są wycofywane, ale to jest nieważne. Prawdziwy, opuszczony symulator British Airways. Słuchajcie, jedno z marzeń spełnione. Jaram się, po prostu jak dziecko, po prostu się wzruszyłem. Słuchajcie, jedno z marzeń spełnionych. Udało się. No stary, no. No, trochę się podjarałem za bardzo. Wygląda nieziemsko. To jest 737 1:1. Oczywiście niestety trochę wywyższony, ale w czasach świetności. Chodźcie. Wyglądał prawdziwy kokpit samolotu i odwzorowywał wszystkie warunki, jakie pilot mógł przeżyć. Lotniska, burze, wiatry boczne. To wszystko przećwiczył tutaj w warunkach sterylnych. Zabrakło mi słów. Mega miejsce. Ty, aż żal wychodzić. I mam to samo jak robiliśmy Polikan, że mieliśmy bardzo mało czasu, miejsce przypałowe. Zobacz, to w ogóle bok samolotu jest. I oni zaczęli go demontować. Zobacz, jest dziób, boki. Ale czas uciekać. Wszystko co dobre szybko się kończy. Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Musimy uciekać. I zobacz, to jest demontowane i ta firma, która demontuje wszystko go wycina. Ostatni, i są te siłowniki jeszcze i tak dalej. I widać, że tam gdzie byliśmy jest identycznie. Tam były symulatory. Ostatni jaki został. W końcu trochę farta. Cieszę się, że znaleźliśmy to miejsce, bo już zwątpiłem, powiem Ci szczerze. To widać? Zobacz, tutaj też masz w ogóle kadłuby. Tak, to każdy typ samolotu, nie? Tylko, że to już jest zdemontowane, widzisz? Tak. To może był 777 na przykład, wiesz. Każdy typ samolotu miał swój symulator. Musimy uciekać. Tak, Niestety. Dobra, chodźmy, no. Już nie ma czasu. Tutaj jest wyjście. Dobra. Dawaj szybko. Nie był. To jest na przestrzeń. Nie, wszystko. Zobacz, tutaj był jeszcze jeden taki symulator. Który już przestał istnieć. Pół roku temu, gdyśmy tu byli. Dobrze. Ale bardzo Wam dziękujemy za dzisiejszą wyprawę. Schodzi nas na adrenalinę, ale musimy jeszcze wyjść. Bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy naszym patronom, dziękujemy Wam wszystkim, którzy nas oglądacie. Dziękujemy za subskrypcję, za miły komentarz, bądź za średni i do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć.